Ja bardzo lubię miasta, które są położone w takim górzystym terenie, gdzie nie jest płasko, gdzie są różne punkty widokowe. No i Barcelona taka właśnie jest. I to mi się tutaj już w tym mieście bardzo podoba. Witam Was serdecznie. Jestem na lotnisku w Berlinie. Akurat z Berlina namierzyłem w miarę sensowne połączenie w dobrej cenie. Tak mi pasowało do Barcelony. Jak zwykle jestem mega niewyspany, bo skończyłem pracę o północy, a na chwilę po trzeciej już musiałem wyjść z hotelu, także tak naprawdę spałem może z półtorej godzinki, no ale nic, damy rady. Kierunek, tak jak mówiłem wcześniej, Barcelona. No i tam jeszcze będą różne niespodzianki. To zobaczycie w trakcie. Po dwugodzinnym locie wylądowałem w Barcelonie, jestem na lotnisku, o już tu widzę taksóweczki. Tutaj z kolei taka kolorystyka tych taksówek czarno-żółte. Lotnisko no nie wygląda na jakieś tam wielkie. Pierwszy raz leciałem tutaj z Berlina EasyJetem. No i tam komfort był taki sam jak i w tych innych tanich liniach, w Wizzerze czy w Ryanerze. Ale co mnie zdziwiło, że w ogóle nikt nie sprawdzał mojego dokumentu. Na żadnej z bramek nikt nie wymagał ode mnie ani paszportu, ani dowodu. Wystarczyła po prostu moja karta pokładowa. Teraz no, próbuję tutaj zorientować się, jak się dostać do centrum. Wykupiłem taki bilet 48-godzinny, dzięki któremu będę mógł tutaj się przemieszczać, jeździć wszystkimi środkami lokomocji, czy autobusami, metrem, czy nawet pociągami. Wersje są różne. Akurat mi pasowała taka 48-godzinna, z tym, że mamy jakąś taką aplikację w telefonie i teraz tam to jest taki voucher, no, który trzeba wymienić na wersję taką papierową. Do swojego hostelu będę mógł się zameldować dopiero o 14:30, także mam dużo czasu, bo dopiero dochodzi 9. Na razie spróbuję dojechać na taki jeden z większych głównych tutaj placów w Barcelonie. Nazywa się Plac Espanya. Ja jak zwykle trochę się motam. Nie mogę tu się z tego lotniska wydostać. Próbuję dojść na linię metro. Przyleciałem na terminal numer 1, ale musiałem przejść na dwójkę, bo to z dwójki dopiero jest takie wyjście z lotniska na metro. Udało mi tu się znaleźć w końcu automaty, gdzie wydrukuję sobie papierowy voucher tutaj z aplikacji. Tutaj mam podany jakiś numer, kod, teraz muszę go tu wbić. Już zacząłem. 303 686 8 6. No i dobra, takim oto sposobem mam bilet 48-godzinny. Trochę to zajęło, bo nie mogłem tutaj trafić. Musicie dojść do metra, do stacji metra, blisko terminalu drugiego. Dopiero tam znajdziecie te automaty. No i teraz już można jechać, tylko teraz muszę ustalić czym i gdzie.
jak widzicie, tutaj metro jest bramkowane, dlatego potrzebowaliśmy ten papierowy kwit, papierowy bilet. Nie tak jak w Berlinie czy jak w wielu miastach, że po prostu nie ma żadnych bramek, tylko się wchodzi, są ewentualne kontrole. Tutaj wygląda to inaczej. Będę musiał później się przesiąść, bo no chcę dojechać tam do tego placu hiszpańskiego. Nie dojadę jedną linią, będę musiał się przesiąść na drugą. Metro, jak widzicie, pełna kultura, fajnie to wygląda. Na co od razu tutaj zwróciłem uwagę, że jest czysto, jest na pewno czyściej niż w Berlinie. No niestety Berlin, wiadomo, zrobiło się tam trochę syfiasto, głównie przez przybyszów, wiadomo jakich. No i tutaj od razu to się rzuca w oczy, że jest czyściej. Metro też może jest nowsze, przynajmniej ta linia, którą jadę. No widzę, że metro dosyć głębokie, bo już chyba trzecie schody takie długie, ruchome. Jestem na stacji Torassa. I stąd dosłownie 7 minut, tam z 4 przystanki i będę na placu Espania. I tak oto dotarłem do placu Espania. Tak to wygląda, takie rondo. Ale pierwsze co, muszę gdzieś przysiąść, coś zjeść, jakieś śniadanie. Mam kanapkę, udało mi się też w plecaku przemycić jedną rybną konserwę. Tutaj widzę, autobus się zepsuł, będą go polować. Tutaj trafiłem dzisiaj na jakąś imprezę, jest jakiś maraton. Tutaj widzę kupa ludzi w strojach takich przeważnie różowych, biegają. Większość kobiety. Także jakaś impreza sportowa. Ulice zamknięte, odgrodzone. Tam pełno ludzi. Trochę pod słońce tutaj przy tych wieżach. Także słabo widać. Ale widzę, że to same babki tutaj biegały w tych różowych koszulkach. Ale babiniec, same laski, same kobiety. Nie wiem, co to była za akcja, co to za bieg. No ale udział brały same dziewczyny. Zobaczcie, ile ich tam jest. Tylko z tego co widzę, to już się skończyło. Tutaj cały czas te dziewczyny w tych różowych koszulkach chodzą, ale na razie takie, powiem szczerze, nie za ciekawe. Jeszcze nie widziałem jakiejś takiej mega ładnej, żebym na dłużej zawiesił oko. Jakieś słabe te dziewczyny na razie tutaj. Postaram się później doczytać, z jakiej to okazji ta impreza. Na koszulkach mają coś tu dorsal summa napisane, nie wiem co to znaczy. Masa ludzi. No większość w tych różowych koszulkach, babeczki, same babeczki w różnym wieku. Naprawdę widziałem tu i taką, co chyba była grubo po 70. Zobaczcie, co się dzieje. Tam takie 4 kolumny, które symbolizują 4 paski na fladze Katalonii.
Ja normalnie tutaj jak rodzynek wśród tego babińca. Tam muzyka głośno. Tutaj te wieże jeszcze raz. Podejdę tutaj, o tutaj fajnie to wygląda, zaraz zrobię zdjęcie. No szkoda, że ta fontanna nie działa. Ja bardzo lubię miasta, które są położone w takim górzystym terenie, gdzie nie jest płasko, gdzie są różne punkty widokowe. No i Barcelona taka właśnie jest. I to mi się tutaj już w tym mieście bardzo podoba. Zobaczcie. Po tej stronie tu mamy Muzeum Sztuki Katalońskiej. A tam w oddali cały czas tłumy ludzi, kobitki. I tam dalej te dwie wieże 47-metrowe, te na drugim planie, te dwie wieże, każda z nich ma 47 metrów. Tam po środku tego ronda fontanna, tam ten plac hiszpański. A tam, gdzie wysiadłem z metra, taka jakby rotunda, no stąd to może nie widać, później jeszcze raz tam podejdę. No to właśnie doczytałem, że to kiedyś była arena do walki z bykami. No ale że wiadomo, społeczeństwo trochę mądrzeje, cywilizacja idzie do przodu, już tego typu rozrywki przestały być modne i tamtą arenę przerobiono na centrum handlowe. Do tego Muzeum Katalonii wjazd 12 euro. Na razie sobie odpuszczam, pochodzę tu w koło, bo tutaj są naprawdę fajne widoki na różne strony miasta. Także przejdę się tutaj w koło chyba tego, o ile się da, tego całego budynku, tego muzeum. No wygląda na dosyć duże, także pewnie tych eksponatów tam w środku jest sporo, ale na razie odpuszczam. Być może jeszcze tutaj wrócę. Tam z tyłu fajnie pan przygrywa na saksofonie, a tutaj taka panorama miasta, górki, pagórki, a tam w oddali daleko widać Sagradę Familię. Łatwo ją poznać, bo górują nad nią dźwigi, przynajmniej jeden tam widzę. Także najsłynniejszy budynek tego miasta, Sagrada Familia, znany na całym świecie, który na pewno też odwiedzę i wam pokażę, ale to dopiero dzisiaj mamy niedzielę, a bilet mam wykupiony na środę. Jestem teraz tutaj tak jakby po drugiej stronie tego muzeum katalońskiego i po przeciwnej stronie tej górki, i zaraz wam pokażę tutaj panoramę w drugą stronę miasta. Tam już widzę, że taka bardziej nowoczesna dzielnica, więcej takich wysokich, nowych budynków. A tutaj jestem, kurczę, znowu pod słońce. Z daleka myślałem, że to jakiś pomnik, jakaś rzeźba, a to najprawdopodobniej wieża radiowa o takim ciekawym designie. No i tu jeszcze robi jako fontanna, tylko wyłączona woda. Podpisana Telefonika, no to tak mi się coś kojarzy. Może nie radiowa, tylko antena telefoniczna. Nie mam pojęcia. I tu jestem w jakimś takim parku. No przyszedłem na drugą stronę tutaj tej góry. A tam w oddali widać właśnie te skupisko takich wyższych budynków, nowoczesnych biurowców. Nie no, zrobiło się mega ciepło. Nie wiem jaka jest temperatura, ale na słońcu naprawdę można tu by i chodzić w krótkim rękawku i niektórzy tak tu chodzą, biegają. A tamte w oddali nowoczesne, wysokie budynki.
No nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciepło. Wychodzę z tego parku, wracam tam z powrotem w stronę tego placu Espanyol, tego Babińca, jak ja to mówię. Ale jeszcze raz, może trochę to tego, no ale co nie będę ukrywał, no mówię szczerze. No te dziewczyny tutaj słabe. Naprawdę, tam ich setki, dziesiątki, a mało która no godna jakiegoś większego zainteresowania. Oczywiście mówię o aspekcie takim wizualnym, bo może z charakteru one i tam są fajne, nie wiem jak tam te Hiszpanki. Ale z urody no to tak słabo. Co mnie tutaj zaskoczyło to, że nawet w parkach tutaj czasami są schody ruchome, także nie musicie tutaj drałować normalnie schodami zwykłymi, tylko są też schody mechaniczne, ruchome. Nie wiem jak jest w innych parkach, ale tutaj to już są któreś, które właśnie widzę. Także taka ciekawostka, nie spotkałem się z czymś takim nigdzie. Przeważnie schody ruchome są w jakichś tam centrach handlowych, wiadomo, biurowcach, a tutaj normalnie w parku kolejne schody ruchome tutaj wśród zieleni. Fajnie, nie? Człowiek się nie przemęczy. Impreza trwa na dobre tutaj. Wśród tego tłumu pań ubranych w różowe koszulki spotkałem też kilku panów, też w różowych koszulkach. Może ci panowie zgodnie teraz tutaj z ostatnio panującą modą po prostu identyfikują się jako kobiety i dlatego przywdziali również różowe koszulki. Tutaj ta była arena walki byków przerobiona na galerię handlową i tam widzę na górze jest jakiś taras widokowy, tu nawet jakaś winda taka funkcjonuje. Spróbuję tam się dostać, nie wiem czy to darmowe, wejdę do środka, do galerii, tak mi się wydaje, że to chyba gratis. Stamtąd też może być dosyć ciekawy widok tutaj na te rondo Espanyol. Polecam Wam, żeby tutaj wejść do tej galerii, bo naprawdę warto. Tutaj mamy taki fajny punkt widokowy, 360 stopni. Można w koło obejść ten budynek, bo to jest tak jakby w formie takiego koloseum, no. Przerobione na galerię, powtarzam to po raz kolejny. Także obejdziemy w koło, zobaczymy jakie widoki są po drugiej stronie. A tutaj mamy ten plac Espania, fontanna. Tam te wieże dwie, tam w oddali te 4 kolumny. Tam muzeum katalońskie. Wszystko jak na dłoni. I miasto tutaj opanowane przez różowe koszulki. No akurat z drugiej strony tutaj widoki nie za ciekawe, bo tutaj wszystko zabudowane, także nic to nie widać. Tam w oddali tylko trochę górek i zabudowań, a tutaj całkiem w pobliżu wszystko zastawione. Także z tej strony widokowo słabo to wygląda. Tam z drugiej od strony placu Espanyol dużo lepiej. Tutaj na dachu jest
kilka różnych restauracji, także zjeść też coś można. Jeszcze w cenach się nie orientowałem, także nie wiem jak to tutaj wygląda. O, można podejść, zobaczyć. Tapas, paella, ryba, mięso. Tutaj wbiłem w jakąś taką uliczkę, gdzie jest trochę różnych knajp. No ale na razie nic nie będę jadł tutaj, o już widać tapasy. Wszędzie paella, paella. Owoce morza królują, wiadomo. Hiszpania. Ładnie, kolorowo to wygląda, przynajmniej na obrazkach. Architektura, kamieniczki, balkoniki stare. Jak widać. Okay. No. Wszędzie namawiają mnie, żeby usiąść i coś zjeść. Ale ja na razie nie jestem zainteresowany. Idę w kierunku kolejki linowej. Ja mam wykupiony bilet, także przejazd w obie strony, także będzie kolejny fajny punkt widokowy. No i zobaczymy jak to wygląda. Tutaj takie budownictwo. No dokładnie tak jak sobie wyobrażałem, typowo balkony z klimatem, no. Podoba mi się, lubię tak. Takie coś. Coś pięknego. Cała Barcelona będzie za chwilę jak na dłoni. Ale mi się fartnęło, sam jestem normalnie.